Dzień dobry moi drodzy. A dzisiaj jedziemy tam, do St. Louis. Witamy trzeciego dnia naszej wyprawy. Zaraz ruszamy w drogę, ale najpierw trzeba sprawdzić śniadanie, które miało bardzo złe opinie, a my jesteśmy pełni nadziei. Są płateczki, są owoce. To prawda, jeden owoc, ale owoc. Są jakieś rzeczy w lodówce, jogurty, widać muffinki, chlebek, no i standardzik. Pewnie nie najlepsze, ale jest. To, co nam się podoba, to na pewno to, że śniadanie jest. Są gofry. Można zjeść jogurcik. Można jakieś dodatki, ale zauważcie, że wszystko jest styropianowe albo plastikowe. To było nasze dzisiejsze spanie. Zaraz pod St. Louis. Nasza fura jest zapakowana. Jedziemy dalej. Słynna butelka keczupu. Jak to się mówi na drodze 66, prawdopodobnie największa butelka keczupu na świecie. Jedziemy teraz do St. Louis. St. Louis w przeszłości było ostatnim dużym miastem w tej części Ameryki i nazywane było bramą na dziki zachód, ponieważ kiedyś nie przekraczano rzeki Mississippi. Było to zapewne zbyt trudne, więc tutaj kończyła się ta pierwotna Ameryka, przynajmniej w tej części. Właśnie Gateway Arch, który zobaczymy, symbolizuje to przekroczenie rzeki i tą bramę na zachód, na dalszy rozwój Stanów Zjednoczonych. Bóg jest przed nami. Bóg. Mississippi River Overlook. Zaraz sobie wejdziemy i zobaczymy całą panoramę miasta. Łuk, który widzicie, nazwany Gateway Arch, po polsku zwany jest łukiem wjazdowym. Zbudowano go w 1965 roku za $15 milionów i ma blisko 200 metrów, dokładnie 192 metry wysokości. Mamy gejzer, który normalnie strzela na 600 stóp. Najwyższy gejzer w Stanach Zjednoczonych. Tak jak mówiłem, niestety do septembra tylko czynny. Także tym razem będziemy musieli sobie wyobrazić, jak to wygląda. Przekraczamy Mississippi. Rzeka Mississippi. Jak pierwsi osadnicy. Jedziemy na dziki zachód! Podjechaliśmy właśnie pod łuk. Mały tip dla Polaka Cebulaka. Można zaparkować pod tą katedrą. To trzeba udawać, że się idzie na mszę. No to idziemy. Słynne jaskinie Jesse'ego Jamesa. Dzień dobry. No tak jaskinie wyglądają w środku.
Zobaczymy co dalej. Jaskinie wyglądają na całkiem długie. Mają też podziemne rzeki i jeziora. Ciekawe jak to funkcjonuje. I łódź wykorzystywana w tych jaskiniach. A co to będzie jedzone? Hamburgerek. A ja taki malutki. Ja jem za naszą dwójkę. Bardzo dobra knajpa, polecamy. Jesteśmy w Kubie. Lub jak ktoś inny mówi miejscowość Cuba. W poszukiwaniu murali. I znowu zgubiłam męża. Znalazła się moja zguba. Jak się zastanawiacie, czemu Kuba jest nazywana miastem murali, to polecam zajrzeć chociażby na tą ulicę. Tam dalej każda ściana jest pokryta muralami. A tu jeden z największych. W mieście tym również miały miejsce bitwy związane z wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Widać, że te tereny zostały najechane przez armię konfederatów, później wyzwalane przez wojsko Stanów Zjednoczonych. W 1864 roku Missouri zostało najechane przez 12 000 żołnierzy z południa i toczyły się tutaj bardzo ciężkie walki. Murali ciąg dalszy. Nie do końca wiem co to, chyba jakaś restauracja, ale bardzo mi się podoba setup, także następnym razem jak tu będziemy na pewno zajrzymy. A tutaj mural upamiętniający prezydenta Harry'ego Trumana. Kiedyś to krzesło dzierżyło miano największego na świecie. Oczywiście według lokalnych patriotów. Podobno teraz zostało przegonione przez kolejne krzesło na trasie 66. No a tutaj mamy jeden z najsłynniejszych moteli na całej trasie 66. Munger Moss. Kiedyś zawsze spał się na drodze 66 w takich motelach. Teraz to już lokalny koloryt, coraz mniej takich zostało. Ten na pewno ma coś w sobie. Sprawdzaliśmy ceny, zaczynają się od około $100 za dobę. Idziemy teraz do Muzeum Drogi 66 w Lebanon. Nie zdziwcie się, to muzeum jest w bibliotece. Byliśmy 2 razy, zanim w końcu weszliśmy dalej. Ono naprawdę tam jest, nie jest nijak oznaczone, także trzeba wchodzić. Tutaj koszulka z motelu, w którym przed chwilą byliśmy. Munger Moss Motel.
I zdjęcie z 1940 roku. Manger Moss podobnie wyglądał, ale chyba jednak troszkę się zmienił. A to przykład typowego dinera na drodze 66. A tak w latach 40. spało się na trasie 66. Tutaj mamy niektóre przykłady, jak droga 66 była utwardzona. W zdecydowanej większości muzea tutaj są darmowe, więc naprawdę warto wrzucić dolca albo kilka dolków, żeby je wesprzeć. Przepiękny mural w Lebanon. Nasza ostatnia rzecz, którą oglądamy tutaj przed wyjazdem. Można tu wjechać samochodem, jak to w Ameryce, także dużo nachodzić się nie trzeba. Tu fura, tu kolejne murale.